Szerokie plaże, czyste morze, klimatyczne hotele i drinki z palemką. To oczywiście piękny widok, ale nie tak wygląda prawdziwa Dominikana. Spacery po mieście Sosúa nie wyczerpały naszej ciekawości i dlatego postanowiliśmy odwiedzić miejsce oddające prawdziwy klimat dominikańskiego życia. Celem naszej jednodniowej wycieczki był drugi największy ośrodek miejski kraju, dawna stolica Dominikany, Santiago de los Caballeros. Do Santiago jedziemy autobusem Caribe Tours. Koszt biletu w jedną stronę to 190 peso, czyli 12 zł. Autokar jest klimatyzowany i posiada własną toaletę. Taka przechadzka z przystanku autobusowego do centrum, no to jest nie lada wyzwanie. Trzeba uważać pod nogi. Santiago de los Caballeros to miasto założone w 1495 roku, może się zatem pochwalić ponad półwieczną historią. Warto jednak na tym etapie wspomnieć, że historyczna kolonialna część miasta to zabudowa położona w ścisłym centrum miasta, z trzech stron otoczona głównymi drogami, a od południa dopływem najdłuższej rzeki kraju. Po drodze minęliśmy już chyba ze 4 dziury. Jedna z takich dziur to tu jest. Niezabezpieczone. U nas w Polsce to by raczej nie przeszło. No tutaj nie będziemy mówić o śmieciach. Tak, musimy tu przejść. Do centrum dotarliśmy na piechotę, przechodząc przez położone po drodze gwarne przedmieście. Już po kilkuset metrach odkryliśmy, że zabudowa miejska jest tutaj wyraźnie zróżnicowana, a jej stan mocno powiązany jest ze statusem społecznym właścicieli. Są tu głównie skupiska murowanych, parterowych budynków, pomiędzy którymi możemy dostrzec większe biurowce czy centra handlowe. W okolicy rzeki Arroyo Gurabo znajdują się najbiedniejsze dzielnice miasta, slumsy. Otoczenie stało się bardziej uporządkowane, gdy zbliżyliśmy się do Starego Miasta. Na rogatkach przybyszów witają dwa pomniki generała Imberta oraz popiersia sióstr Mirabal. Najważniejszy pomnik na terenie miasta i zarazem najbardziej charakterystyczny punkt orientacyjny to wysoki na 67 metrów obelisk, będący pewnego rodzaju panteonem bohaterów Dominikany. Jego historia sięga 1944 roku, ale dopiero w latach 60. XX wieku uzyskał obecną nazwę Pomnik Bohaterów Odzyskania Niepodległości. Jest wotum wdzięczności za zakończenie hiszpańskiej okupacji w drugiej połowie XIX wieku. Z kopca roztacza się widok na panoramę miasta, zza której wyłaniają się soczyście zielone wzgórza. Widok naprawdę piękny, aczkolwiek samo miasto zaburza ten idyliczny krajobraz. Panorama nie wyróżnia się niczym specjalnym, z wyjątkiem wysokich wież kościoła oraz oryginalnego podwieszanego mostu. Najbardziej interesowała nas najstarsza część miasta, która w dużej mierze posiada jeszcze rysy kolonialne, a także zabytki wiktoriańskie. Udając się do centrum, przechodzimy przez bulwar Trzech Krzyży. Już za nim zobaczymy pierwszą drewnianą zabudowę, występującą na przemian z murowanymi kamienicami. Rozpadające się te domy. Wiele budynków pochodzi z końca ery wiktoriańskiej, kiedy w Dominikanie popularne było budownictwo w stylu europejskim, najczęściej neoklasycystycznym.
wodę. Możemy iść dalej. Kierujemy się na zachód, przecinając Stare Miasto słonecznym bulwarem. Po drodze przechodzimy również przez kilka parków. Jeden z nich, Park Kolonialny, jest zieloną enklawą z kolorowymi muralami opowiadającymi historię odkrycia wyspy przez Kolumba. Zaraz przy nim znajduje się kościół noszący cechy neogotyku. Jego masyw zachodni flankują dwie wysmukłe wieże. Docieramy do parku Juana Duarte, uważanego za jednego z architektów niepodległej Republiki Dominikańskiej. Jest to kolejna zielona enklawa w centrum, na której znajduje się również pomnik dominikańskiego poety i bojownika o wolność Juana Alixa oraz obelisk bohaterów odzyskania niepodległości. Przy parku zobaczymy majestatyczną sylwetkę pochodzącą z 1895 roku neogotyckiej katedry. Jest to budynek o masywnej bryle z przysadzistymi wieżami zachodnimi i oktagonalną latarnią u skrzyżowania naw. Pomimo prób obejścia świątyni nie udało nam się znaleźć otwartego wejścia, za to miejscowi naciągacze zaproponowali, że nas do niej zaprowadzą za opłatą. Grzecznie odmówiliśmy. Katedra zamknięta na 4 spusty i nie zobaczymy jej. Po obejściu centrum postanawiamy wrócić na dworzec autobusowy, a po drodze posilić się w miejscowym centrum handlowym. Skąd ona jest? Z Meksyku. Santiago to ogromna metropolia, w której spędziliśmy ponad 5 godzin. Przeszliśmy prawie 10 km poprzez różne osiedla. Trasa zbyt krótka, aby doświadczyć prawdziwej Dominikany, ale mimo wszystko zobaczyliśmy to, co chcieliśmy. Miasto zróżnicowane klasowo, gdzie każdy, nie bacząc na otaczającą go rzeczywistość, oddaje się codziennej pracy i obowiązkom. Gwar, hałas i chaos to 3 słowa, którymi można opisać Santiago de los Caballeros. Jak wrażenia? Szczególnie zdziwił nas bałagan organizacyjny objawiający się brakiem przestrzegania przepisów drogowych. Na porządku dziennym jest przejeżdżanie aut na czerwonym świetle i wyprzedzanie z prawej. Jedziemy. Jakby tego było mało, pobocza głównych arterii miasta są zajmowane przez mechaników, którzy naprawiają na nich samochody. Jeśli nie przeraża Was hałas i ogólne zamieszanie, koniecznie zobaczcie Santiago de los Caballeros. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. No, gdzie uciekasz? Miałeś być na filmie. No więc chciałem pokazać tylko, że tutaj są bardzo ładne kamieniczki, znaczy drewniane domki.